dyskusjach kuluarowych słyszy się często, że tak naprawdę wdrażanie zacznie się po pierwszych karach nałożonych. Tak. Ja bardzo bym chciał, żeby to tak wyglądało. Kary, ale to kary już będą wynikiem tego, że doszło do zaniedbania. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i rozmowy Winergo. W przestrzeni związanej z firmami IT od dłuższego czasu krąży takie hasło NIS 2. Różnie na to patrzą. Patrzą na to jako, że coś będzie fajnego. Część ludzi to przeklina, bo wie, że będzie musiało wydać sztabki złota, aby to zrealizować. No cóż, ale czeka nas to. Miało się to wydarzyć 18 października 2024 roku, ale mamy pewien okres karencji. Zostało to przesunięte. Także co się odwlecze, to nie uciecze, jak mówi stare przysłowie pszczół. No i stwierdziłem, że warto może porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą więcej na ten temat, wiedzą, czym ten NIS 2 jest i jakie są jego blaski i cienie. Szanowni Państwo, oto moi goście. Proszę, przedstawcie się, co robicie na co dzień zawodowo, z czego żyjecie, z czego nie żyjecie. No i co możecie powiedzieć o sobie, co poza rozmowy Winergo nie wyjdzie. To może ja zacznę. Dawid Haczuk z tej strony, Cisco San Francisco. Ja trochę przekornie mówię, że zajmuję się zamienianiem kontaktów w kontrakty. Wspieram klientów, wspieram partnerów, łącząc tą biznes, technologię i takie interdyscyplinarne podejście. I z tego gdzieś tam sunie, a też prywatnie staram się tutaj być pozytywnym człowiekiem i figlarne podejście do życia dalej gdzieś tam szerzyć. To z mojej strony, więc jeszcze raz dzień dobry Państwu. A coś, co poza rozmowy Winergo nie wyjdzie? Szachy, boks, sport No, zainteresowania. a coś więcej? Bo to już... Lubię być tajemniczy. Tajemniczy Dawid się znalazł, Don Petro. No dobra, skoro. Szanowni Państwo, jedna ciekawa rzecz. Ze słyszenia z Dawidem znamy się 2 lata? Tak, to jest bardzo ciekawy wątek. Będzie ciekawy wątek. Kiedyś potrzebowałem pomocy, zresztą w wyniku działania z Dawidem wylądował tutaj Przemek Zawadzki i Szymon Sokołowski. Zapraszam, linki do nagrań z tymi panami w opisie odcinka. Szanowni oglądający, słuchający, ja tutaj mam taki podgląd z moim producentem. Ustawiony mam taki tryb nagrywa się i on właśnie wrzucił mi tekst, że Arek, przypomnij o subskrypcjach. Także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania naszego podcastu Rozmowy z Winergo. Z tego co wiem, dzięki Wam to jest na razie najpopularniejszy podcast stworzony przez firmy technologiczne. Bardzo nam jeszcze daleko do złotej tabliczki z YouTube'a, ale mamy jednak całą wieczność przed sobą, jeszcze zapracujemy. Przechodząc do kolejnego gościa. Kim jesteś, po co jesteś, jaki jest cel Twojego życia na ziemi, no i co chcesz nam powiedzieć, co poza rozmowy Winergo nie wyjdzie. Cześć, to brzmi jak takie filozoficzne, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd zdążamy, wiesz? Marcin Klimowski, Cisco, zajmuję się w Cisco sprzedażą cyberbezpieczeństwa. Jestem w Cisco już zasadniczo 1,5 roku, a wcześniej robiłem różne rzeczy. Pracowałem w banku, pracowałem w Microsoftie, w firmach takich od bardziej bezpieczeństwa też mi się zdarzyło. Nikt nie jest doskonały. No, absolutnie, nikt nie jest doskonały i ja takoż. A po co jestem? Chyba po to, żeby było troszeczkę bezpieczniej u naszych klientów. A z takich tajemnic? A z takich tajemnic, wiesz co, no... Wiem, że przy sobie nosisz 2 noże. Jeden na ludzi, drugi na potwory. Jestem straszliwym gadżeciarzem, więc tak. Później o nożach pogadamy później. Okej, czyli, ale nie jesteś nożownikiem, tylko gadżeciarzem zbierającym noże. Jestem gadżeciarzem, który ma kilka noży przy sobie. A jaką kolekcję masz tych noży? Niedużą. To nie wiem, 100, 200? Nie, wiesz co, 100-200 są tacy ludzie, ale to jest już ten etap, kiedy pójdź, a dam ci hobby, na które wydasz połowę swojej wypłaty, tak? To jeszcze nie ten etap u mnie. Czyli na razie wydajesz 1/4, czekasz... 1/3. No dobrze. Okej, to poczekamy. To jest jakiś pomysł na kolejną rozmowę. Okej. Po co ci takie hobby? A próbowałeś kiedyś połączyć hobby z przyjemnością? Tak. Dlatego jest To Zależy podcast. Okej. To pogadamy w Pozależy. Dobrze, słuchajcie, przechodząc do kwestii o tym tutaj, co zapowiadałem, czyli tym NIS 2. Marcin, NIS 2. Po co nam to tak naprawdę? Poza jakimś, no wnosi to kłopoty, tak? No bo tutaj trzeba spełnić ileś rygorów. To jest kolejna regulacja. Ludzie jak na to patrzą, ileś tam stron dokumentu, to sobie myślą, co za ktoś to tam wymyślił. Wiesz, to tak i nie tak, dlatego że jak się popatrzy na samego NIS-a 2, na dyrektywę jako taką, to nie jest ileś tam stron dokumentu, bo już implementacyjnie
powiedziałbym, że istotne są 2 artykuły, które są krótkie, zwięzłe i tam jest trochę konkretu. Oczywiście rozprute to wszystko na jakieś zalecenia, czy to brytyjskie, czy teraz europejskie, które wyszły w zeszłym tygodniu, to są setki stron. Tam zalecenia techniczne z zeszłego tygodnia to jest 155 stron draftu. Natomiast po co? Myślę, że po to, żeby pomóc się organizacjom troszeczkę poukładać, dlatego że mamy dyskusję o tym, że jest DORA dla banków, specyficzna dla nich i że banki są świetnie poukładane już, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, mają procedury, procesy i tak dalej. Oczywiście tak. Natomiast jeżeli zobaczysz, jaką liczbę i jaki zakres nowych organizacji ma objąć NIS-2, no to tam lądują organizacje, które dotychczas traktowały bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo jako zło konieczne, absolutnie. No i ja uważam, że to nie będzie kłopot, tylko że wreszcie zaczniemy na przykład być w stanie wymagać od zarządów firm, żeby inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Osobiście uważam, że to jest bardzo fajne. Nie dlatego, że sprzedaję rozwiązania cyberbezpieczeństwa, tylko po prostu dlatego, że jest szansa na to, że będzie troszeczkę bezpieczniej. Rzadziej nam się będą przytrafiały rzeczy takie jak, nie wiem, jakiś duży atak ransomware'owy na jakąś gminę, jaki miał parę lat temu miejsce na przykład. No, że będziemy się też czuli bezpiecznie jako obywatele. Że tak polecę, wiesz, tak troszeczkę patosowo. Założenie jest takie, że ma być bezpieczniej, dlatego że ataków jest coraz więcej. Ataki są realizowane przez aktorów związanych także z rządami na organizacje publiczne na przykład. One mają często na celu nie tylko czysty żywy ransom, ale destabilizację na przykład jakiejś infrastruktury. Więc na przykład objęcie NIS-em 2, nie wiem, środowisk produkcyjnych, czy nie wiem, producentów żywności, chociażby, którzy są bardzo często bardzo nieprzygotowani, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no bo no kurczę, kto mnie zaatakuje, skoro ja cukierki robię, tak? Dlaczego miałby to zrobić, prawda? No więc objęcie tymi regulacjami coraz to większych gron producentów czegoś, czy też firm robiących różne rzeczy, uważam, że jest sensem. Plus, co jeszcze jest istotne moim zdaniem bardzo, no to, że wychodzimy wreszcie z bezpieczeństwem na poziomie zarządów. Mówisz, że to ma wartość dla wszystkich i też dla tych, którzy jeszcze w tym nie byli. A ty, Dawid, jak patrzysz na to z punktu widzenia, kiedy rozmawiasz z klientami? Patrzą na ciebie i mówią, że przyjechał gościu i chce ode mnie znowu wyciągnąć sztabki złota. Dokładnie, dość tam możemy mówić o, w tym kontekście, szczególnie tutaj wspomnę NIS-1, bo to jest druga część iteracja, że ta część pierwsza to była mocno arbitralna, więc tutaj taki temat, można powiedzieć, był nie do końca opisany, a NIS-2 ma być taką właśnie odpowiedzią, która w pewien sposób kataloguje to i bardziej gdzieś tam buduje tę kwestię bezpieczeństwa. I zawsze go przywołuję ten przykład RODO, który gdzieś tam był taką funkcją taką społeczną, trochę edukacyjną, bo de facto przy tym RODO, kiedy właśnie ta funkcja sankcjonująca była, trochę przymusiła w pewien sposób przedsiębiorstwa, ludzi do korzystania ze swoich praw de facto, to się zmieniło. Więc tak jak w przyrodzie, taki przykład podam, kiedyś mało kto zwracał uwagę na te dane gdzieś tam uciekały i tak dalej. Tak samo przy NIS-2 liczymy, że ta koncepcja świadomości cyberbezpieczeństwa się zwiększy. Powiedziałeś ten przykład z RODO. On jest dosyć dobry. Miałem okazję w tym czasie pracować w bankowości. No i tak naprawdę po stronie bankowców letało dużo słów niecenzuralnych z powodu tego RODO. Po pierwsze, no to były pewne koszty. Po drugie, brakowało twardych interpretacji, więc trzeba było dopytywać, czy tak możemy zrobić. Kolejna sprawa, no trochę związanie rąk naraz, tak? Bo tutaj reklamowo mogłeś sobie robić, co chcesz. Naraz się okazuje, że już nie musisz robić. No, ale przede wszystkim ten aspekt dotyczący tych takich białych plam, które trzeba było doszczegółowić. No i teraz to, co ja słyszę o NIS-2, to też jest w większości, nie, panie, no daj spokój, tego nie zdefiniowali, tu przerzucają na mnie odpowiedzialność. Jak teraz ty to oceniasz? Czy to tak jest? Czy to na razie tak nam się wydaje, że to jest takie samo zło? Myślę, że podobnie jak tutaj w tytule Blaski i cienie, wszystko ma plusy i minusy, też spotykam się z taką koncepcją, że niektórzy też klienci podchodzą w ten sposób, że okej, czy ja rzeczywiście jestem prawnie zobligowany do tego? 2, czy coś mi grozi? No i 3, czy rzeczywiście to się wydarzy? Bo jednak gdzieś tam konceptualnie wolą jeszcze tego nie wdrażać, bo tak powiedziałeś, poczucie gdzieś tam pewnego rodzaju związania rąk, ale tak słusznie zwrócił uwagę Marcin, no
to też zwróćcie uwagę na poziomie zarządów, bo ludzie będący w branży wiedzą, że się zmienił świat. Zwróćcie uwagę, że jak tutaj rozmawiamy ze sobą, czy działamy, dużo rzeczy robisz w oparciu o właśnie internet, o urządzenia mobilne i tak dalej, to de facto się zrobił taki już nieodłączny łańcuch wartości. Więc w momencie, że jak powiedział też Marcin, są różni aktorzy, którzy mogą nas zagrozić, to już jest dużo bardziej drażliwe i wrażliwe dla nas niż przykład te 50 lat temu. Więc to jest temat ważny, musimy go podjąć, bo jeżeli tego nie podejmiemy, to spotkamy się z tą drugą stroną, czyli po fakcie. Ja tu miałem propos takich rozmów dotyczących już cyberbezpieczeństwa z Przemkiem Zawadzkim z Cisco. No tak. To pozwólcie, że wspomnę z Marcinem Iwanickim z Fortinetu. Ten temat poruszaliśmy. Tam padło fajne hasło w pewnym momencie, że właściwie każdy z nas może być celem cyberprzestępcy. Kwestia jest tylko kiedy, tak? Bo to jest element dotyczący opłacalności. Marcin fajnie powiedział, że to jest kwestia ROI, tak? Czyli patrzymy, nie wiem, tu na naszą trójkę, ktoś popatrzy, mówi, tego gościa nie zaczepiamy, bo ma noże na potwory, więc na razie sobie go zostawimy, ale tego może tam zaczepimy, bo coś może, a tego to tym bardziej, bo widzimy u niego tam iPada, jeszcze jakiś zegarek, to zaczniemy go hakować i zobaczymy, co się z tego uda zrobić. No i teraz kwestia dotycząca tego jakby elementu NIS-2. Tam się mówi, że jest właśnie zarządzanie ryzykiem. No i teraz jak to rozumieć, to zarządzanie ryzykiem? To jest ryzykiem tego przestępcy, że on nie wejdzie, czy to jest naszym ryzykiem, że my się przed nim obronimy? Czy to jest zarządzanie ryzykiem około biznesowym na przykład? Co się stanie, jeżeli nasz dostawca zostanie, mówiąc ładnie po polsku, skompromitowany? Co się będzie wiązało dla nas z tym? Jeżeli chodzi o samego NIS-a 2, to tam jest dużo o incydentach na przykład, gdzie też... To może zaprakujmy na chwilę to w ten sposób. No bo mamy zarządzanie ryzykiem, incydenty. Zaczynamy poruszać się słownikowo w tematach takich, gdzie ludzie, którzy na co dzień żyją, znają. Jakbyś spotkał kogoś na ulicy No właśnie i ktoś do tego powiedział, dążyłem. panie Marcinie, To jest ten incydent. NIS-2, co to jest NIS-2 i co to jest ten incydent? No właśnie do tego dążyłem, słuchaj. Bo tak jak Dawid powiedział wcześniej, w wypadku RODO GDPR-a, to było o tym, że hej, drogi konsumencie, teraz zrobimy tak, żeby biznes nie mógł w niewłaściwy sposób używać twoich danych osobowych. I to było o relacji biznes-konsument bardzo mocno. A tutaj mamy o relacji bezpieczeństwa biznesu jako takiego. No i znowu, i tu się pojawia pytanie, ale co to jest incydent? Czy incydentem to jest, jak ktoś mi drukarkę zhakuje? W kontekście NIS-a 2 mówimy o incydentach poważnych. Czytaj incydent, który może wpłynąć na działanie mojej firmy. Czy tam spowodować straty finansowe i tak dalej. No ale jeżeli dotychczas na przykład ludzie od cyberbezpieczeństwa albo nie byli w ogóle w firmie obecni, bo wystarczało samo utrzymaniowe IT, albo byli potrzebni, ale okej, pan zainstaluje tutaj antywirusa i postawi firewalla i mamy cyberbezpiecznie. Jeszcze jakiś antyphishing pan zrobi coś na maila. I nagle się okazuje, ale mamy raportować incydenty. No fajnie, ale co to jest incydent? To teraz zobaczmy, co w firmie musi zostać zaatakowane, żeby faktycznie nazwać to incydentem poważnym. Czy jakąś linię produkcyjną, czy nie wiem, w firmie spedycyjnej ważniejsze będzie zaatakowanie, nie wiem, systemu serwisowania samochodów, czy na przykład systemu logistycznego do wysłania kierowców w trasę na przykład, tak? Więc to są rzeczy, o których się bardzo często nie dyskutuje, nie przykłada się odpowiednich wag, nie robi się takich analiz ryzyka dla organizacji wewnętrznie, bo nie ma tego sklejenia trochę biznesu z cyberbezpieczeństwem po prostu. Cyberbezpieczeństwo jest kawałkiem infrastruktury, dziękuję, koniec. To teraz tak, no bo z jednej strony to wszyscy traktują, że to cyberbezpieczeństwo to jest takie IT. Siedzą goście, klepią, patrzą i tak dalej. To, co powiedziałeś, to też się przekłada na sposób myślenia. Czyli tak naprawdę ja jestem odpowiedzialny za to, czy pewne dane wpuszczę, czy pewne dane wypuszczę, tak? Czyli elementy dotyczące phishingu i innych... I co się stanie, jak je wpuścisz albo Tak, wypuścisz. i teraz co się stanie? Być może ja już je dawno wniosłem i one sobie tam czekają ukryte do momentu. To nie jest trochę tak, że teraz mówimy wszystkim, żebyśmy się zastanawiali, co się wywali i goście się tego boją, bo na nas będą musieli po pierwsze spędzać dużo dni, no bo jak nie myśleli o tym, bo jakby ta analiza i szukanie dziury w całym, naraz oni stwierdzą, że kurczę, no panie, to my nawet nie mamy czasu, żeby produkować te cukierki, bo zastanawiamy się każdego dnia, co ktoś nam zrobi, żeby ich nie produkować. Czy to nie dojdzie do tego, że ludzie, nie wiem, jakby jak na to macie, czy po prostu firmy właśnie przez to nie chcą nawet na to patrzeć? To jest trochę tak, jak nie chcemy iść do lekarza, bo się okaże, że jesteśmy chorzy. Dobry punkt w podejściach. To zawsze mówię, że ciężko jest lekko żyć, ale zwróć uwagę Marcin, że to też jest zmiana paradygmatu myślenia w ten sposób, że jak ktoś tam, że nie przychodzi ci mail, to jest inny wymiar gatunkowy niż kiedy stoi ci produkcja. Więc ta kwestia IT, OT to jest ważna i tego połączenia
tłumaczenia biznesu i też właśnie ten element, że biznes bardziej skuma i bardziej, że tak powiem, zrozumie i poczuje ten wątek, jeżeli stanie mu produkcja, niż na przykład coś będzie problem na zasadzie, że drukarka zostanie spakowana. No ale właśnie pytanie, To jest- czy biznes rozumie w ten sposób, to ten przykład z fabryki cukierków jest fajny, czy to biznes rozumie, że te ataki cyberbezpieczeństwa mogą wstrzymać linię produkcyjną? Czy to nie jest tak, że oni się najbardziej na razie boją tego, że ktoś, nie wiem, podmieni numer rachunku na fakturze albo spróbuje wejść na konta bankowe? Jakby na ile świadomość tego, że można zdalnie zablokować różnego rodzaju maszyny, które dzisiaj są coraz bardziej OT, tak? Czy IoT i że to wpływa na biznes. Co to- Na ile jak patrzycie z doświadczenia, na ile wam się przez to łatwo rozmawia? Kawa nie wyklucza herbaty jakby, tak? Dlatego, że z jednej strony jak się dyskutuje z kimkolwiek, to dyskusja o tym, że hej, a może główny księgowy powinien być objęty szczególnymi procedurami bezpieczeństwa, zanim zrobi coś głupiego, jest istotna. Z drugiej strony też jak rozmawiamy z różnymi ludźmi o OT, ja nie jestem, broń Boże, specjalistą od OT, tak? Mamy od tego jeszcze jednego światy. kolegę, który bardzo chętnie z tobą na pewno porozmawia. Jesteś zaproszony. Pozdrawiamy cię, Marcin. Tak, i też ma na imię Marcin. Bardzo dobre imię ma. Skromność, lubię takich ludzi. Jest z Wrocławia. O, to już podwójna skromność. Dokładnie. Dojedzie. Dyskusje, w których ja czasem uczestniczę, są takie i to ja to słyszę, bo ja takich rzeczy nie opowiadam, dlatego jak mówię, nie jestem specjalistą od OT, że jeżeli ktoś nam wjeżdża w sieć OT, to znaczy, że mamy już parę innych problemów po drodze, których nie Czyli załataliśmy. on już sobie siedzi tam, czekał i właśnie. teraz... Sobie może siedzieć, czekać, jest już w paru innych miejscach, więc to jest generalnie, jak to mówi się po konsultanckiemu, to zależy. Gdzieś słyszałem to słowo. Tak, tak, dokładnie. Więc ten przykład z fabryką cukierków to jest taki przykład produkcyjny, nazwijmy to, bo to są jakby nowe zagrożenia, przed którymi wiele organizacji się nie broni albo nie broniło, dlatego że jak jest, nie wiem, linia produkcyjna, to nie wolno jej dotykać poza autoryzowanym serwisem dostawcy na przykład rozwiązania, prawda? To jest jedna strona, ale z drugiej strony mamy cały czas ten zupełnie normalny świat, gdzie mamy te organizacje publiczne, które są ciężko niedofinansowane, są bardzo często właśnie pozbawione wykwalifikowanego personelu, są obsługiwane bardzo często przez bardzo małych partnerów, którzy też mają ograniczone zasoby i po prostu ja uważam osobiście, że NIS-2 może być dla nich, zwłaszcza z tymi zaleceniami, jakąś szansą na zbudowanie systemu, w którym oni będą widzieli, gdzie się na przykład znajdują. Na moment zaparkujmy, bo teraz powiedzieli, ta fabryka cukierków jest jakby też fajnym przykładem, ale też takiego przykładem biznesu, jakby patrząc na te biznesy. No bo z jednej strony mówimy, tu powiedzieliście o Dorze, tak? Banki, raczej kojarzone, że tam są pieniądze, że to mają z czego żyć. No a teraz popatrzmy, że jeżeli ten NIS-2 zaczyna dotykać firm, które tak naprawdę może na jakiejś niewielkiej marży produkują pewne rzeczy. Żyją, produkują, wszyscy są zadowoleni z tych cukierków, z czegokolwiek innego. No i teraz im się każe zatrudnić kogoś, kto będzie robił. No bo teraz pewne rzeczy, no bo teraz NIS-2 narzuca na nas pewne aspekty, tak? Czyli po pierwsze monitoring to jest jedno, raportowanie incydentów bodajże do 72 godzin musimy je zgłosić, tak? No i Pierwsze zgłoszenie 24 godziny nawet, jeśli dobrze pamiętam. I comiesięczne raporty, które muszą być robione odpowiednio wypełniane i nie da się być może jeszcze dzisiaj ich zrobić AI-em. No i jak w takim przypadku podejść? No bo wiadomo, NIS też 2 definiuje dzisiaj przedsiębiorstwa, które muszą wejść, tak? To jest odpowiedni tam i jakiś obrót, jakieś tam dodatkowe warunki, zresztą tutaj na slajdzie państwo sobie przeczytacie to wszystko, co jest. No i teraz mamy regresję, no bo tak naprawdę ja nie wierzę, że to nie uderzy we wszystkich dostawców, którzy teoretycznie nie są czy praktycznie objęci. No ale teraz, jeżeli ja jestem taką dużą firmą i chcę mieć pewien komfort pracy, to powiem, nie, no to albo spełniasz te warunki, albo szukam kogoś innego. No tak. Czy to trochę nie rozwali i tak trudnego rynku po tych wszystkich wydarzeniach światowych typu wojna w Ukrainie, pandemia, jakieś kryzysy, które się dzieją na świecie, inflacja? Zgadza się, to jest dobry punkt, dobre ważne pytanie. Ja też postrzegam w ten sposób, bo tak patrzę pod kątem właśnie trochę sprzedażowym, że gdzieś to często tak konceptualnie to sprzedaż takich rozwiązań to polegało często na takich 2 filarach. Pierwsza straszenie,
czyli strasz, bo coś się dzieje i musisz zabezpieczyć, ale też mam wrażenie, chociażby z RODach wspomniałeś, że jednak po pewnym zakresie te slajdy, te straszne rzeczy, to gdzieś tam się w pewnym sensie przejadają. Człowiek już jest zobojętniały. Oswajasz się z potworami, bo jesteś przekonany, że masz na nie noże. Ale istnieje, dokładnie. A drugi wątek jest taki, który nie zawsze myślę, że jest też cool, ale jednak to się zdarza, że jednak po szkodzie. Czyli jak już ktoś dostanie, to wtedy nabiera tej takiego mądrości etapu, więc szczególnie ważny NIS-2, bo pełni taką rolę, moim zdaniem, taką edukacyjną, czyli trochę jednak odgórną, ale na zasadzie Czyli żebyś się pominmy w bezpiecznych straszenie. warunkach poparzył? Tak, no w tym zakresie bym to spojrzał, w tym zakresie, że dodatkowy taki wektor trochę wsparcia tych firm, bo prędzej czy później te zagrożenia będą, bo zresztą pokazujemy, że to lawinowy wzrost tych zagrożeń, czyli żyjemy w innym świecie niż to było 3-4 lata temu, więc ten element jest niezwykle ważny i istotny. I tu gdzieś wspomnieliśmy o tym AI-u, to nawet w kontekście tego AI, to jest formuła, no to mówiliśmy chwilę na ten temat wcześniej, że jeżeli mamy już przygotowane jakieś procedury, ramy, w których się poruszamy, to te narzędzia, które będą nam w tym pomagać, bo mówmy się, że praca w cyberbezpieczeństwie jest niezwykle ciężką pracą i wymaga bardzo wielu rzeczy na raz, to te narzędzia muszą być skorelowane z czymś konkretnym. No i to może być jakaś matryca do działań dodatkowa, więc uważam, że to, co teraz się dzieje, jest obarczone ryzykiem, pewnego rodzaju też błędami i tak dalej, ale są pracą, którą musimy odrobić. Ja sobie zaparkuję tematy AI, a to jeszcze wyjdziemy. I to No, podobało mi się hasło praca w cyberbezpieczeństwie, że jest ciężka, to też sobie Tak, to za też chciałem chwilę. nawet, co powiedział Marcin, że tak powiedział, urzędy i tak dalej, po prostu nie mają zasobów, więc dużo też firm korzysta z rozwiązań, które gdzieś tam premiują to, że można w pewien sposób wykonać tą pracę szybciej, łatwiej, zautomatyzować, a też jest taka standard, że też integratorzy no, są tym wsparciem dla tych klientów, no bo też klienci albo nie mają zasobów, albo jeżeli mają, są bardzo ograniczone, są też niezwykle ważne, żeby te potencjalne usługi outsourcować i żeby to było z głową realizowane. Dobrze, podchodząc do tematu NIS-2, no po pierwsze taka firma musi sobie zrobić rachunek sumienia, tak? Czyli na jakim etapie dzisiaj jest? Czy ona w ogóle ma świadomość, że coś nie może grozić? A jeżeli ma świadomość, to czy ma na tą okoliczność procesy, procedury i inne jakieś takie elementy zabezpieczające? Słuchaj, technologia jest No i bardzo teraz daleko. właśnie co jest jeszcze potem kwestia, więc trzeba stworzyć papierkologię, to na pewno. No a teraz potem jakby co jeszcze niestety trzeba kupić, zainwestować w jakie rozwiązania, które cię będą wspierały, bo rozumiem, potem to już jest worek bez dna. To na samym końcu, wiesz? To, co powiedziałeś, czyli na początek zobaczenie punktu wyjścia bardzo mocno. Poza tym NIS-2 jest też bardzo mocno o ciągłości biznesu, tak? Business continuity, zarządzaniu kryzysowym. I to już jest dyskusja troszeczkę inna niż musi pan kupić nowe X, żeby być zgodnym. No w ogóle jak słyszę kup coś, a będziesz zgodny z NIS-2, jak słyszę, że ktoś komuś coś takiego mówi, to ja po prostu mówię tylko grzecznie kłamią. Już. Albo jak widzę na może LinkedInie... inaczej przedstawiają rzeczywistość po prostu. Bardzo możliwe. Upraszczają. Twórczo. Albo jak ktoś na LinkedInie sobie pisze NIS-2 ready na przykład, no to też jest zawsze bardzo zabawne. Wiesz co, ja sobie właśnie zrobiłem, bo Dawid tam rzucił hasło AI, ja sobie za pomocą czata GPT sumaryzowałem te 155 stron zeszłotygodniowych zaleceń Enisy. Można? Działa. Można. Działa. Po prostu łyknął... Dzieci, nie róbcie tego samego. Łyknął 2 mega PDF-a 155-stronicowego draftu i wypluł z siebie dość ciekawe rzeczy. No takie podsumowanie. Tam w zasadzie z tego dokumentu to wystarczyłoby przeczytać też sam spis treści, żeby było wiadomo, o czym on jest. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy o, tak jak mówię, ciągłości biznesu, zarządzaniu łańcuchem dostaw, co od kogo kupujemy. I teraz to nie jest, kurczę blady, nic nowego. Dlaczego? Dlatego, że jakoś wprowadzenie pasów bezpieczeństwa obowiązkowych do samochodów nie załamało biznesu motoryzacyjnego. Wprowadzenie ABS-u do samochodów też nie załamało biznesu motoryzacyjnego. Ja to traktuję dokładnie w ten sam sposób, jako obowiązkowe wprowadzenie pewnych mechanizmów zabezpieczających nasz biznes. Jeżeli wprowadziliśmy nowe technologie, to i wprowadziliśmy je w taki sposób, że nie było patrzenia takiego, żeby było to bezpieczeństwo wbudowane bezpośrednio w to, co robimy dookoła IT, czy dookoła biznesu zasilanego teraz przez IT, no to jest ten moment, kiedy zaczynamy jakby wymuszać pewne dosyć szeroko obowiązujące standardy,
gdzie trzeba będzie na przykład, gdy kupujemy jakieś rozwiązanie, które ma nas teoretycznie zabezpieczać, albo gdy kupujemy w ogóle jakieś rozwiązanie IT, no to chcemy sprawdzić, czy firma, która je dostarcza, nie wiem, dochowuje podstawowych zasad tworzenia oprogramowania w sposób bezpieczny i nie używa na przykład bibliotek, które zostały skompromitowane w 2021 roku, w których wykryto błędy w 2021 roku, a dzisiaj w dalszym ciągu są one jednym z najpopularniejszych celów ataków przykładowo, tak? No tak. Więc dla mnie to jest to jest koszt, natomiast jeżeli tego kosztu nie poniesiemy, no to jeżeli nasz biznes w żaden sposób nie zależy od cyber, i od IT w ogóle, a coraz mniej jest takich biznesów, no to mogę być Kowalem, Drwalem, To jest parę też zawodów. pomału zależy, bo tam wzory, zamówienia, e-commerce i takie, no, ale czekajcie, zaparkujcie, bo teraz ja mam taką jedną rzecz. Ciągłość biznesu. Czy zmienił się sposób rozmowy z firmami? Nie przychodzimy do szefów IT i nie mówimy kup tam serwer kolejny i tak dalej, kup ileś pamięci, kup oprogramowanie, tylko idziemy do gości z biznesu i mówimy im, jak to, że to kupią albo nie kupią, wpłynie na to, że ich firma się będzie bardziej rozwijała. Bardzo byśmy chcieli. I czy trochę tu jest tak, że ci ludzie z biznesu nie traktują tego znowu takiego odwrócenia kota ogonem. Aha, nie chcieliśmy inwestować w te rzeczy, to oni będą chodzili do nas, właśnie będą nas straszyli tą ciągłością biznesu. To ja może podpowiem w ten sposób, że nawet powiem przewrotnie, to może być pewnego rodzaju źródło przewagi konkurencyjnej. Zresztą chyba w NIS 2 założenia było to, że Europa miała być widziana jako taki pewnego rodzaju repozytorium takich wartości i bezpieczeństwa, żeby firmy globalne brały wzór, ale wiedział, że tam jest bezpieczny biznes pod tym kątem. Więc może na niektórych poziomach świadomo, że pracujemy z firmą, która jest bezpieczna, nasze dane nie wyciekną, nie będzie w jakiś sposób też skompromitowania, bo tak przykład był, nie pamiętam tej firmy, tego dużego retailera w Stanach, gdzie poprzez firmę zewnętrzną, jakoś chyba, która robiąca klimatyzację, dostali się tam do nich i zrobili dość dużo kuku, no to są czynniki, które paradoksalnie mogą być przewagą konkurencyjną. Wyróżniamy się versus konkurencja, że w tym zakresie, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy skompromitowani, mamy dobrą kartę i o to dbamy. Tak, I teraz czekaj, bo teraz jakby było jedno, powiedzmy, że się wybroniłeś z tego, no bo tak naprawdę nawet tym szefom IT czy komuś, no jakby ktoś płaci, pracodawca. Dzięki temu, że ta firma funkcjonuje, sprzedaje, rozwija się, nikt nie każe jeden raz zapłacić milionowego okupu, czyli nie musi bezpośrednio, może nie będzie dużej straty na produkcji cukierków, ale wstrzyma na tyle, że on się nie wywiąże ze swoich zobowiązań, będzie musiał zapłacić kary, więc ktoś to ocenił i mówi, dobra, to zapłać mi $1 000 000, to nie zapłacisz 2 milionów kar za niewywiązanie się z kontraktów. To jest jakby jedna rzecz. Ale teraz druga. Rzuciłeś hasło z tym ABS-em pasami. Fajnie, nie wstrzymało, ale podniosło cenę. Podniosło cenę, ale ja mam do czynienia regularnie z sytuacjami, w których ktoś nie chce wydać na przykład IT i cyberbezpieczeństwo chętnie by wydało, ale nie dostaje od zarządu pieniędzy na inwestycje, bo przecież nic się nie zdarzyło, a dyskusja o tym, że jeżeli się zdarzy, to nie wiem, godzinny przestój kosztuje nas 10 milionów złotych, albo tygodniowy przestój kosztuje nas, nie wiem, $100 milionów, w dalszym ciągu nie jest argumentem przekonującym do tego, żeby wydać, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy dolarów na zabezpieczenie się przed problemem. Potencjalnie. Apetyt na ryzyko jest bardzo wysoki. W momencie, kiedy dochodzi już do jakiegoś incydentu albo awarii, bo to nie zawsze musi być incydent, tak? No to okazuje się, że kto jest winny. Winny jest IT i cyberbezpieczeństwo, bo nie zapewniło środków bezpieczeństwa. Więc to jest troszeczkę cały czas dyskusja o tym, że spróbujemy właśnie optymalizować biznes maksymalnie, ale gdzieś po drodze zauważyliśmy, nie zauważyliśmy, że on jest coraz bardziej uzależniony od IT i cyberbezpieczeństwa. Zaciągamy dług technologiczny i w pewnym momencie musimy go spłacić dosyć szybko. No teraz popatrz, bo ta analogia do tego auta mi się tak nasuwa, no bo z jednej strony tak jak mówimy, pasy, ABS spowodowały, że może nie jest mniej wypadków, tylko szansa, że ja wyjdę cało z tego wypadku jest większa. Czyli jakby koszty bezpośrednio dotyczące, nie wiem, mojej śmierci, leczenia mnie, naprawy są mniejsze w stosunku do mnie. Ale ograniczam całe inne gałęzie przemysłu, które żyją z tego, że jednak ten wypadek mi się zdarzy. No i teraz, jeżeli tutaj dokonujesz zabezpieczenia... To nie jest dobra analogia, bo tutaj nikogo nie ograniczasz. Tutaj ograniczasz gości, którzy żyją z ransomware'em. No ograniczasz gości, którzy z ransomware'em żyją. No okej, dzisiaj to jakby
przestępca, może to nie jest zawód szanowany, No ale właśnie. dochodowy, nie? No ale właśnie, czy chcemy go szanować? Tego nie wiemy. To jak sobie pomyślałem, że właściwie można było jakieś hasło reklamowe zrobić, że nic 2 razy się nie zdarza, albo coś w tym stylu. Nic 2 razy się nie zdarza, bardzo mi się podoba. Podsumowując, czyli jakby nie możemy szukać, że coś ograniczamy, tylko tak naprawdę przez to, że my jesteśmy bezpieczniejsi, tak, wszyscy inni, którzy z nami będą pracowali, też na tym Będą zyskują. Bo po bezpieczniejsi, pierwsze, ta oczywiście. fabryka cukierków, ona pracuje, czyli jakby realizuje wszystkie swoje zadania, sklepy to sprzedają, hurtownie to mają, ludzie to kupują, dzieci są szczęśliwe, tak? Słuchaj, no Nawet jeżeli... A, i podatek cukrowy. ransomware w polskim samorządzie parę lat temu spowodowało, że tam nie dało się wypłacać pensji, zasiłków i tak dalej przez kilka tygodni na przykład. To są różne rzeczy. No, atak na przykład na, nie wiem, opiekę zdrowotną, to już są potencjalnie... No, mieliśmy przykłady laboratorium, które zostało tam Tak. odpowiednio zhakowane. Tylko laboratorium zostało zhakowane, a wyobraź sobie sytuację takie, gdzie ktoś na przykład wjeżdża i zaczyna dokonywać zmian, nie wiem, w parametrach urządzeń medycznych. No tak. I w tym momencie zaczynasz trzymać rękę Albo zaczyna- na biurku recepty. i mówić zapłać mi tyle. Tak, albo po prostu jest to atak typu idziemy na zniszczenie, tak? I nie chcemy, żeby nam ktokolwiek płacił, bo ty zakładasz w tym momencie, że ktoś to robi dla pieniędzy, a nie zawsze będzie robił to dla pieniędzy. Na ile teraz takie kwestie dotyczące tego NIS-2 wspierają na przykład, nie wiem, strategię cyfryzacji Polski? Czy to gdzieś tam jest, to się jakoś zazębia, mniej, bardziej? Czy to jest tak, że my w tej strategii cyfryzacji Polski, która jest, powinniśmy to mieć wpisane, czy to jest wpisane, że to po prostu musi być zrobione, żebyśmy mogli właśnie swobodnie korzystać z tego M-Obywatela, który oferuje coraz więcej funkcji i moim zdaniem coraz więcej ciekawych. Czy w ogóle, słuchajcie, ja pamiętam sytuację, kiedyś rozmowę z człowiekiem dotyczącą raport mniejszości. Książki, ale bardziej już filmu, nie? I pamiętam, że jak ten człowiek powiedział, że jak oglądał to parę lat temu, to zastanawiał się, czy to w ogóle jest możliwe, tak? Nie mówimy o tym jakby tych ludziach, którzy tam identyfikowali te potencjalnych morderców, ale jakby cały tym tle, tam wszystkie reklamy, monitory, podążanie, śledzenie. A mówi, jak oglądał to drugi raz kilka lat później, no to tylko sobie zadał pytanie, kiedy? Tak? I teraz kwestia dotycząca, będziemy przesiąknięci. Ten nasz urządzenie to jest nasz ten cyfrowy paszport. No my tam w tym telefonie właściwie mamy wszystko. No i teraz ten telefon staje się takim elementem klucza, otwieracza w tej strategii cyfryzacji. I teraz na ile jakby możecie powiedzieć, że ta strategia cyfryzacji Polski mocno uwzględnia ten NIS-2, a na ile trochę go tak traktuje, nie wiem. No jest, to zrobimy. Znaczy myślę, że sam dokument jest niezwykle ważny, bo pokazuje też kształt, jak będzie w perspektywie 10 lat, że dyskusyjna kwestia terminu, jakby powiedzieć de facto Polski na te szczegółowe, ważne tematy na agendzie, chociażby z AI, chociażby to bezpieczeństwo. Tutaj główny też nacisk jest położony na te kwestie społecznego bezpieczeństwa, nie tylko też firm, ale na przykład w stosunku, nie wiem, tego świata mobilnego, gdzie mają dostęp dzieci, czy na przykład wymagany jest to, tak jak mamy dostęp, że przykład taki z telewizji, że po 22, czy do 22 nie możesz jakichś takich twardych treści gdzieś tam udostępniać i tak dalej. No w świecie internetu możesz to 24 na dobę. Nie ma żadnych ograniczeń. Więc Tak, tutaj to jest jest jakaś pewnego rodzaju, może jest potrzeba, żeby tu uregulować ten wątek. Teraz powiedziałem, że Żeby wyłączyć jakieś patostreamy takie. Patostreamy, czy żeby wyłączyć przed 22? Wiesz co, nie Ja wiem. bym był za tym pierwszym. Globalnie, Myślę, że dużo różnych wątków jest, ale chodzi, że ten problem jest, czy nam się to podoba, czy nie, to ten problem istnieje, warto by jakieś środki zaradcze, czy wyłączać. Pytanie, czy Myślę, to ma cokolwiek że wspólnego ze strategią cyfryzacji Polski? Dlatego, że chodzi- moja odpowiedź na pytanie o strategię cyfryzacji Polskiej jest mocno pomidor. Po pierwsze dlatego, że gdzieś zapytałeś o to, jak NIS-2 się będzie tego miał. Nie mam pojęcia. Wiadomo, że NIS-a 2 musimy wprowadzić, zrobić transpozycję do polskiego prawa i to robimy. Jak to się ma do strategii jako takiej cyfryzacji Polski? A to może tak, że cyfryzacja traktuje tego typu wytyczne dyrektywy jako coś, co się musi wydarzyć. Ona się na tym nie skupia. Ja to dokładnie Czyli na w ten zasadzie, sposób, że to te rzeczy patrzę, trzeba dokładnie. kupić, żeby, nie wiem, zrobić schabowego, to musisz mieć takie elementy. Słuchaj, dla mnie NIS-2 to jest bardziej standard, na który chcemy podnieść wszystkie
gdzieś tam kluczowe, krytyczne organizacje w Unii Europejskiej, jest ich w tym momencie bardzo dużo, kilkaset tysięcy. Patrzę na to stricte jako na standard. Które można zaatakować i znaleźć pomysł na to, żeby idea zarobić. jest taka, żeby wreszcie państwa zaczęły między sobą współpracować przez EU Cyclone na przykład, żeby się te CSIRT-y krajowe, sektorowe i tak dalej zaczęły dogadywać, bo NIS jest nie tylko o jakby incydentach, raportowaniu i konkretnych środkach technicznych, które mają być wdrożone. Zresztą to też jest ciekawe, że te zalecenia techniczne się będą straszliwie starzały bardzo szybko. Więc ja się jak wszystko dotyczące technologii, więc dzisiaj mamy w NIS-ie 2 zalecenia w artykule 21 bodajże pod koniec dotyczące konkretnych technologii. Ja przypuszczam, że tam będą jakieś aneksy i zmiany robione raz na rok, 2, 3, no bo jeżeli zaczynamy wpisywać środki technologiczne do legislacji, no to ten kwit, te 155 stron, które jest w tym momencie w drafcie zaleceń technicznych, mam nadzieję, że będzie regularnie aktualizowane. Bardzo fajnie otwarłeś pewną furtkę, którą sam już chciałem wyważyć. No bo kwestia dotycząca tych założeń technicznych. To trochę wiemy, że na przykład jak wyjeżdża na rynek nowy samochód, to on już te rozwiązania, które tam w nim są przestarzałe. Tak? No bo one musiały być wcześniej wymyślone i tak dalej. Wygrzane, No i teraz tu sprawdzą mówisz, pod kątem że bezpieczeństwa piszemy i te tak założenia dalej. techniczne, czyli tak naprawdę to jest stan wiedzy na dzisiaj. Tak. Może +1, bo wiemy, nie wiem, wy wiecie nad czym pracujecie, to tam możecie podać swoje rzeczy, ktoś jeszcze też wie nad czym pracują. No i teraz poruszamy ten temat AI-a. Tu na razie w takim pozytywnym świetle, tak pomógł przeczytać, coś wyciągnął. Czy NIS 2 w ogóle uwzględniał coś takiego jak AI? I teraz pytanie, czy ta wojna pomiędzy cyberprzestępcami a tymi dobrymi za chwilę nie będzie się toczyć, kto będzie miał lepszego AI-a? To dobre pytanie, to ważne pytanie. No to zresztą tak jak już mówiliście o tej fabryce cukierków, to padło mi hasło, że NIS-2 łakoci witaminy. Pierwszy raz związano reklamę, szczególnie dla vendorów bezpieczeństwa, ale to jest nieuniknione, bo wyścig technologiczny trwa. To, co już tam powiedział Marcin, no teraz to będzie przestarzałe, bo cały czas te wektory ataków się zmieniają. Zawsze najsłabszy element systemu będzie człowiek, zawsze nawet prostych technik technicznych będzie zawsze na te najbardziej zaawansowane systemy pokonać, a ten AI bardziej służy o to, że to jest narzędzie, które będzie w innym zakresie bardziej chronić, a w nieodpowiednich rękach bardziej karać, czy też atakować. Więc ja myślę, że więc powiedziałbym, wymagane będzie, żeby to wplatać wyrównywać szanse. Fajny temat z tym człowiekiem, no bo ja mam już którąś rozmowę, gdzie tak naprawdę wspominamy właściwie pierwszego sławnego hakera, Kevin Mitnick. Tak? No To tak. taki, właściwie on tak trafił do takiej Popularny. jakby takiej ogólnej wiadomości. Pewnie lepszych od niego było całe mnóstwo, ale on akurat trafił. No i tak naprawdę jak ja czytałem książkę ileś lat temu, to właściwie zdecydowana większość jego przestępstw opierała się na tym, że znalazł lukę w człowieku, a nie w systemie. Ten człowiek mu pomógł wprowadzić. I teraz kwestia jest taka, czy NIS 2 w ogóle nakłada jakiś obowiązek edukacyjny, czy to jest tylko to, co teraz tu rozmawialiśmy, że to jest jakaś technologia, rozwiązania, procesy, Uwaga, procedury? przewijam. Przewinę, ja zapomnę. Uwaga, przewijam. Sekcja 8. Podstawowa cyberhigiena i szkolenia techniczne. Bezpieczeństwa. Jak najbardziej tak, przewiduje. Natomiast wiesz co, powiedziałeś o AI-u. Przewiduje, dobra, to teraz tylko będzie przewiduje, a jakie są konsekwencje za to, że nie dbasz o tą higienę? No bo jak nie dbasz o zęby, to cię kosztuje dentysta. Nie mam pojęcia, jakie są konsekwencje. Pewnie takie, że na przykład możesz mieć incydent i jeżeli nie wykazałeś, że robiłeś szkolenia, to możesz mieć kłopot, jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie. To bardziej jest pytanie już do ciał audytorskich, powiedziałbym. My jesteśmy troszeczkę z tej drugiej strony. W jaki sposób będą egzekwować to, że to zostało zrobione? Tak? Nie wiem, w jaki sposób to Czyli się do tego będzie też działo. będą musiały być wytyczne, tak? No Okay, zapewne dobra. tak. To Myślę, że parkuję. jakieś przepisy, jakieś stricte takie pokazujące, w jaki sposób pewne rzeczy należy robić, ale ja się tego nie spodziewam szybko. Bo tak jak mówię, no to jest 155 stron dokumentu technicznego z zaleceniami, gdzie w każdym zaleceniu jest napisane lista przykładowa niewyczerpująca. No tak. Czyli stosuj to, Ale a jak to wszystko zastosujesz, to i tak nie wiadomo, czy to wystarczy. I to jest akurat fajne, tak? Natomiast powiedziałeś... Co jest fajnego? No ja zrobiłem wszystko. To jest fajne, to jest fajne, dlatego że ten dokument dzięki temu ma szansę Kupiłem być... sobie auto z ABS-em, z pasami, wjeżdżam na ulicę i ktoś we mnie... I na przykład za szybko jechałeś. Jechałem zgodnie z przepisami. No i ktoś w ciebie I walnął. wyskakuje mi jeleń. No i jeleń wyskakuje. No i co z tym jeleniem? No i on nie żyje, ja mam skasowane auto. No i co? I to jest zdarza fair? się. No to życie nie jest fair. Natomiast powiedziałeś o AI-u wcześniej i jeżeli chodzi o samego AI-a, to
jakby podejścia, złożenie słów AI i bezpieczeństwo, czy cyberbezpieczeństwo są w tym momencie takie dwa, które ja widzę pojawiające się. Po pierwsze AI dla cyberbezpieczeństwa, gdzie w kontekście NIS-a 2 można mówić o AI dla cyberbezpieczeństwa, czytaj wykorzystanie AI do automatyzacji, do tworzenia właśnie opisów, na przykład incydentów. Uwaga, zaczynam sprzedawać, mamy produkt XDR, którym dokładnie to robimy, czyli stosujemy LLM, ten duży model taki do opisywania tego, co się zdarzyło w ramach ataku, po to, żeby analitycy nie musieli tego pisać. Więc jakby zdejmujemy z człowieka tą część, gdzie wiemy, że nie będzie halucynacji, bo to pracuje na bardzo dokładnych, ustrukturyzowanych danych, Czyli jest są przygotowany szablony model. pewnego wzorca, Dokładnie które są tak. tylko uzupełniane. I on to w sensowny sposób słowno-muzycznie opisze. Ale z drugiej strony mamy cyberbezpieczeństwo samego AI-a, czyli ktoś tworzy sobie modele i teraz jak zapewnić tym modelom bezpieczeństwo? No te modele dzisiaj tworzone są przez ludzi. I tak Tak, naprawdę zgadza ci się, tylko że te ludzie modele- mają szansę wstrzyknąć To coś. raz, dwa, atakujący może coś wstrzyknąć i o tym NIS-2 jest trochę mniej. O samym cyberbezpieczeństwie AI specjalnie dużo nie ma, ja tutaj przynajmniej nie widziałem w zaleceniach. Więc myślę, że raczej patrzymy się dzisiaj na ten świat zastany w kontekście NIS-a 2. Tam nie ma jeszcze bardzo dużo informacji o tym, jak zabezpieczać AI. I samego hasła AI też nie ma bardzo dużo w NIS-ie 2. Jest bardziej mówione o automatyzacji i tak dalej. No bo wiesz, AI jest narzędziem po prostu. Przynajmniej ja tak traktuję AI dzisiaj. No dobrze, jest narzędziem. To jest machine learning, AI. Tak, narzędziem, które pracuje w obszarze szeroko pojętego IT. Skoro NIS-2 dotyka tego IT również, to Tak. jakby naszym obowiązkiem, rozumiem, jest zabezpieczyć. Czyli nie możemy powiedzieć, że w NIS-2 nic nie było o AI-u, tylko musimy potraktować, że musimy sami myśleć albo tworzyć jakieś ciała, które wymienią się wiedzą i powiedzą, dobra, w czacie GPT coś takiego, a w przypadku Bielik AI, pozdrawiamy Sebastiana Kondrackiego, coś innego, nie? Słuchaj, no są rozwiązania, które już dzisiaj na przykład pozwalają, nie wiem, chronić firmy przed wyciekiem danych do jakichś modeli AI-owych na zewnątrz, prawda? Słynny przypadek w 2022 roku wyszła wersja testowa, pierwsza beta jesienią, czyli 2 lata temu równo, prawie że to był początek grudnia, jeśli dobrze pamiętam, wyszła pierwsza wersja, taka publiczna beta czata GPT. Wszyscy się na to rzucili. To są niecałe 24 miesiące. Świat się troszeczkę zmienił od tamtej pory, prawda? Dzięki temu między innymi. No, a ja pamiętam, że luty, marzec, jeśli dobrze pamiętam, już były doniesienia o tym, że jest awantura, bo od jednego z dużych producentów telefonów i elektroniki pociekły jakieś dane deweloperskie do czata GPT i oni zaczynają się zastanawiać, jak się chronić przed wyciekami danych w tym kierunku na przykład, prawda? Więc zagrożeń potencjalnych związanych z nieautoryzowanym korzystaniem z LLM-ów, z takich czatów i tak dalej jest bardzo dużo. Myśmy ostatnio z Dawidem mieli obowiązkowe szkolenia wewnętrzne do przejścia w Cisco, które były o tym, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z właśnie AI-a. To jest o tyle super ważne, że jeżeli jesteś na przykład firmą, która ma jakiekolwiek własności intelektualne, tworzysz coś, to zagrożenie jest dwustronne. Po pierwsze, że od ciebie mogą pociec jakieś dane, na których się czat nauczy i później na przykład do Wszyscy kogoś z tego skorzystają. dolecą. Albo z drugiej strony ty skorzystasz z czyjś i ktoś ci przyjdzie powiedzieć, że złamałeś właśnie jego copyright. Więc to jest broń obosieczna totalnie. Dlatego na przykład u nas, jeżeli chcesz skorzystać z takich publicznych modeli, no to możesz, ale tylko pod warunkiem, że korzystasz, nie wiem, z danych publicznych. Możesz, nie wiem, tak jak ja na przykład teraz tutaj bez problemu wziąłem publiczny dokument ENISY, wrzuciłem go do czata GPT i wiem, że w kontekście regulacji moich Żone własnych już firmowych wisiały, jestem okej. były, Dokładnie. Natomiast myślę, że będą osobne regulacje dotyczące samego AI-a także. I to nie będą tylko o cyberbezpieczeństwie, bo już większość firm. Znaczy ENISA już coś wypuściła, ja nie pamiętam w tym momencie dokładnie tego dokumentu, to nie przygotowałem się dzisiaj do tej lekcji trochę. Natomiast organizacje już mają własne frameworki do odpowiedzialnego AI, tak zwane Responsible AI Councils na przykład, które już starają się dbać o to, żeby zastosowanie AI w organizacji nie miało negatywnego wpływu a na organizację, b na środowisko, społeczeństwo. Więc duże organizacje, nie wiem, my, Microsoft, Google, wszyscy, którzy coś z AI-em robią, mają takie frameworki już.
gdzie jest set z reguł, co wolno, czego nie wolno, w jaki sposób ten AI się ma zachować, żeby był przewidywalny, ale to nie jest o niesie dwójce. Powiedzieliśmy w tej kwestii dotyczącej tego, że ten rachunek sumienia trzeba sobie zrobić. Jeżeli w ogóle firma przyszła do tego tematu, że siada do stołu i w ogóle rozmawia o NIS-2, tak? Czyli ty z kimś rozmawiasz. O czym w ogóle ja jako przedstawiciel firmy powinienem pomyśleć, jeżeli dla mnie NIS-2 jest jakimś pojęciem było abstrakcyjnym, boję się tylko, że to będzie mnóstwo sztabek złota. Od czego zaczyna się taka rozmowa? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Tak jak powiedziałam, to rachunek sumienia musi być. Dużo też firm korzysta z takich też wzorców. To też jest troszeczkę martwiące, że nawet w branży IT są takie pewnego rodzaju, można powiedzieć, dwie drogi. Jedna, że jestem bezpieczny, że jakby ja sobie poradzę, a druga z kolei może jeszcze bardziej zuchwała, to jest to, że ale kupiłem jakiś tam zestaw procedur i tak dalej na półce, do audytu wystarczy, jakoś to będzie. Ja zawsze podkreślam też ten wątek, tak się przyjęło w tym AI-u, jednak ten czynnik ludzki, że jak mamy jakieś uregulowanie prawnie, że musi być wysokość biurek, światło odpowiednie, jeśli chodzi o miejsce pracy, to też w ramach NIS-2 poniekąd też również reguluje te kwestie. I też, Czyli NIS-2 to takie BHP? może nie BHP, ale gdzieś ale tam było buduje ten wątek na zasadzie, że nawet ten człowiek niejako też jest zabezpieczony. Jakby też spada to odpowiedzialność nie na całości, że ktoś kliknie ten link, ta pani księgowości, to też są pewne procedury, że to nie jest tak, że pani księgowości jest zła, ta pani księgowości za to odpowiada, a pani księgowości za to zapłaci, tylko po prostu poprzez tą szeroko pojętą edukację, wzmacnianie tych elementów, czy tak jak powiedziałeś, tam przykład z tym AI-em. Wystartowało to w grudniu, w listopadzie, a już zaczął człowiek, jako ten punkt wyjścia, ten słaby punkt, publikować takie rzeczy i firmy zauważyły to i musiały jakąś tam odpowiednią regulację prowadzić. NIS-2 de facto też jest takim elementem, który też patrzy na czynnik ludzki, że to też jest element edukacji, element troszeczkę też sankcjonujący, więc nie każdy to lubi, wymagający, ale jednak to też jest element, który pomaga nam jako ludziom w pracy i nie tylko. Wypracowaliśmy kolejne hasło reklamowe. Bezpieczeństwo i higiena cyberochrony. Także tu panowie jakby tutaj będziemy NIS-2, potem... łakocie witaminy. Bezpieczeństwo i higiena cyberochrony. Także spokojnie. NIS 2 razy się nie zdarza, także państwo tu już prawa autorskie, Trzeba także sprawdzić, spokojnie. że cyberochrona to nie jest czyjś trademark, wiesz, zastrzeżony. Możliwe. Poszukamy. Jakby ktoś z państwa chce nam pomóc, to może się tutaj dołożyć. I teraz ten element edukacji, bo znowu tutaj padło to hasło edukacji. Jak wcześnie w ogóle waszym zdaniem, abstrahując teraz od NIS 2, powinna się rozpocząć edukacja użytkownika czegokolwiek, co jest podłączone do internetu? To właśnie powiem, w tych strategii właśnie tej, to też jest ten wątek pojęty, że rzeczywiście często, już tych streamach wspomnieliśmy, że też była konceptualna myśl, że jednak często rodzice myślą sobie, że jak dziecko umie obsługiwać tablet, to jakby jest okej. Cisza, spokój w ogóle. Tak, a jednak okazuje się, że to od najmłodszych lat, bo to, że korzysta, to znaczy, że umie korzystać dobrze i jednak jest dużo zagrożeń. Właśnie potem te wątki wychodziły właśnie trochę bokiem, więc ja myślę, że taka lekcja to już zabrzmi może trochę idealistycznie, ale od najmłodszego po prostu. Od małego początku już budować te zalążki tych świadomości sytuacyjnej. Marcin? To zależy. A zależy od wielu Od czynników. Zależy od wielu czynników. Wiesz, to zależy od tego, z jakiego pokolenia ktoś jest, w jakich warunkach funkcjonował. Dlatego, że chyba są jakieś badania, znowu nie mam pod ręką statystyk, że ludzi z generacji X, tych cyfrowych nomadów, którzy wzrastali bez technologii, jest dużo trudniej oskamować niż tak zwaną młodzież. Dlatego, że oni wiedzą, że nie należy ufać, natomiast młodzież, dla której młodsi milenialsi Pokolenie i Zetki i tak dla dalej, których, dokładnie, dla których na przykład media społecznościowe są elementem ich tożsamości bardzo często. Oni bez tego nie funkcjonują, tak? Mój Instagram to jest przedłużenie mojej osobowości. No to dla nich to, co się dzieje w sieci, jest bardzo często prawdziwe. Po prostu. Zdarzyło się w sieci, to jest elementem rzeczywistości. Ludzie, którzy dorastali bez internetu, na przykład bez niego dzisiaj pewnie byliby w stanie funkcjonować. Tam może być już dużo trudniej. To jest bardzo fajne hasło. Ja miałem rozmowę tutaj z Jakubem Pławiakiem, uczniem technikum i właśnie było takie padło, czy wyobrażasz sobie dzień bez internetu? I trochę zdębiał. No bo zaraz okazało się, że parę rzeczy nie jest w stanie zrobić. Zaraz to, co powiedziałeś, okej, jesteśmy bez internetu, będziemy funkcjonować, bo rozpalimy ognisko, coś tam zrobimy, ale kwestia, pytanie, to teraz pytanie, czy my też ci, którzy funkcjonowali bez tego internetu,
nie są bardziej narażeni na te wszystkie ataki? Czy też nie powinniśmy ich edukować? Powinniśmy edukować absolutnie wszystkich, natomiast znowu jeszcze wracając do tego, co Dawid powiedział o patostreamach, no to dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy nienadzorowane 10-latki nagrywają TikToki. Bez wiedzy rodziców, tak? Albo rolki na Insta, udostępniając tam na przykład całą masę informacji, których rodzice by w życiu nie udostępnili. Mało tego, tak? w Siedzących Prosiaczek było wczoraj na LinkedInie post, że jakiś rodzice otworzyli profil 3-letniej córki na TikTokach, gdzie to jest dopiero to jest ten element dotyczący, czy im nie trzeba byłoby najpierw wyprać mózgów z tego wszystkiego, bo jakby stwierdzili, że na dziecku zarobią, tak? Bo to jest chyba ten ciąg influencerski. Słuchajcie, ale tak, żeby się przytrzymać trawy przez sekundę, umówmy się, że rozmawiamy o Nisie 2 i jednak o biznesie. W związku z tym znowu nie chciałbym odpływać pod tytuł w kierunek, że powinniśmy wszystkich od dziecka uczyć, tylko Nie, no, ale skupmy się na tym poczekaj, biznesie. teraz jedna rzecz. W tym biznesie potrzebujesz różnych ludzi, Tak, którzy ale już dla ciebie pracują. Tak, zgadza się. Czyli teraz patrzymy się na to uczenie i cyberhigienę przez pryzmat mojego biznesu. Czyli na pewno w mojej firmie powinienem mieć obowiązkowo. Plus ci ludzie powinni wiedzieć właśnie wszyscy, co dla firmy jest ważne, w jaki sposób mamy się chronić, jakie rzeczy są istotne. Przykład z naszego podwórka. Właśnie dlatego my mamy regularnie szkolenia właśnie z takiej cyberhigieny. To szkolenie na temat bezpiecznego używania AI też było o tym, żeby, nie wiem, kolega Haszków albo kolega Klimowski nie wrzucił danych, które są uważane za wrażliwe do jakiejś maszyny losującej. Czyli na przykład, żebym ja nie wziął, nie wiem, wyników sprzedażowych do jakiegoś specyficznego sektora i nie wrzucił ich do maszyny losującej, która mi powie, gdzie się sprzedawał najlepiej i poproszę o analizę. No u nas też są regularnie robione takie badania podatności, na ile już się wszyscy nauczyliśmy na podstawie poprzednich błędów, czy da się nas obejść, tak? Czy otworzymy tego maila, bo on się wydaje, że jest od prezesa i ma znamiona wszystkie, że po prostu jest idealny. Coraz lepiej koledzy też piszą te teksty, coraz bardziej jest jakby, że patrzysz w pierwszej chwili, nie, no to musiałby Mirek napisać, Paweł napisać. Ale widzisz, ale tutaj znowu jest też szereg dyskusji takich, gdzie z jednej strony takie badania, testy są bardzo potrzebne, z drugiej strony, jeżeli masowo ludzie ich nie zdają, to znaczy, że być może gdzieś na przykład nie wprowadziłeś odpowiednich mechanizmów technicznych, które ich przed tym zabezpieczą. Po trzecie, zawsze da się zrobić tak dobry phishing, że każdy ci w niego kliknie. Jak zrobisz spear phishing i jeszcze odniesiesz się do jakichś wrażliwych dla konkretnej osoby danych, a jeżeli ci zależy, to masz praktycznie nieograniczone środki, tak? I chcesz zaatakować wybraną osobę. Ja mówię w tym momencie, wiesz, o takich atakach bardzo celowanych. Przed masówką się można bronić. Eliminacja człowieka ze środowiska IT spowodowałaby, że zagrożenie będzie mniejsze. Eliminacja wiesz co, jak są sekty, które uważają, że eliminacja ludzi z powierzchni Ziemi ogólnie uratuje Ziemię, no, ale nie idźmy w tym kierunku, proszę. I teraz rozmawiamy z takim przedsiębiorcą. No i on ma już pewną świadomość, wie, że musi zrobić rachunek sumienia. Co jeszcze musi zrobić? Co go czeka z punktu widzenia wydatków? No bo on już widzi tam, jak mu z konta zjeżdżają pieniądze. No bo po pierwsze musi coś zrobić w systemach. To nawet jeżeli, tak jak powiedziałeś, że niektórzy go straszą. Nie musi, dlatego że może jest przygotowane po wdrożeniu RODO tak dobrze, że tam nie będzie musiał dużo zmieniać. Ale to jest jakby pierwsze. RODO to jest też ochrona danych, to jakby teraz mówię. No ale kwestia dotycząca tutaj parę razy padło personelu. No jednak niewystarczająco są chyba zasoby dzisiaj, żeby tak to wszystko ogarnąć. Czy to nie jest tak trochę, że się na tym jednak wywalimy? No bo tych firm, które to mogą zrobić, też nie jest jakaś nieskończona ilość. Ważne pytanie. Myślę, że na pewno w pierwszym porządku, jak powiedział też Marcin, te firmy zaczną od procedur. Potem będą myśleć o stosie technologicznym. Ci dobrze przygotowani, że tak powiedział Andy Grove, ten legendarny prezes Intela, że w czasie kryzysu słabi odpadną, dobrzy przetrwają, a najlepsi zyskają. Więc firmy, które są już przygotowane, to A de to facto... dotyczy kryzysu Intela teraz? Nie, chodzi o kwestię tego, że jeżeli ktoś jest dopoukładany, jeśli chodzi o cybersecurity i generalnie wątki bezpieczeństwa, to dla niego to jest uzupełnienie. To nie jest coś, że on będzie tutaj teraz włosy z głowy wyrywał i tak dalej i myślał w tych kategoriach. Na pewno jest ten problem żywy w tym zakresie, że temat jest bardzo skomplikowany. Mówiliśmy o tym człowieku na przykład. Nawet taki potencjalny administrator, czy taki bezpiecznik, który będzie miał już operował w momencie już nie kilkoma, ale kilka tysiącami sesji. Nawet jeżeli mając takie rozwiązania zaawansowane, czy myślimy o tym
Cisco XDR-ze, no to jednak rzeczywiście może być to niewystarczające, więc tu przychodzą w sukurs potencjalni integratorzy, też usługi dodatkowe i tym jakoś się dodatkowo zabezpieczają, ale na pewno palącym problemem jest to, że jest brak kadr. Powiedziałeś w pewnym momencie, że niektórzy straszą tym, że musisz od razu zainwestować w jedną technologię, w drugą. Jak odsiać ziarno od plew? Czyli jak, czytając pewne dokumenty, które publikują integratorzy, pomyśleć sobie, z tym chcę porozmawiać, a tego to w ogóle na razie bym odstawił na... Powiem ci tak. Powiedziałem na pewnej konferencji, że przeczytałem 155 stron draftu zaleceń technicznych ENISY do NISA 2 po to, żebyście wy tego nie musieli robić. Natomiast to jest dokument napisany prostym dla człowieka z IT językiem, z dosyć jasnymi wytycznymi i to też jest tak, że w organizacji, która ma cyberbezpieczeństwo, bardzo dużo z tych rzeczy jest już zrobionych. Więc tak naprawdę należałoby spojrzeć najpierw, gdzie mamy takie luki, które są poważne i najłatwiejsze, najszybsze w załataniu, bo to nie jest tak, że zawsze będziemy musieli od razu wydać wagon pieniędzy, mniejszy lub większy wagonik, na rozwiązanie X. Możecie okazać, że na bazie tego, co już mamy w organizacji wdrożone, jesteśmy w stanie albo sami, albo z pomocą jakiegoś rozsądnego partnera zoptymalizować wykorzystanie środków, które już zainwestowaliśmy, bo po prostu korzystamy z jakiegoś rozwiązania, ale korzystamy, nie wiem, z 20% jego możliwości przykładowo, tak? Zgadza się. A w zaleceniach technicznych ENISY jest, żeby stoi konkretny sposób wykorzystywania jakichś rozwiązań. Nie wiem, jest hasło, żeby wykorzystać wieloskładnikowe uwierzytelnianie na przykład. Może gdzieś wykorzystujemy, ale w sposób niewystarczający, a może to jest coś, co powinniśmy dodać do organizacji. Może umiemy wykrywać jakieś incydenty, ale nie potrafimy ich sensownie opisać, albo nie ma w nich rzeczy, które są w zaleceniach. Więc moim zdaniem na wejście to będzie raczej określenie tego, gdzie jesteśmy. Znaczy zakładam, wiesz, że jeszcze część prawnicza pod tytułem tak podlegam NIS-owi 2, tak powinienem mieć jakieś analizy ryzyka zrobione, tak zarząd jest świadomy, tak już ogarnąłem sposób bezpiecznego kupowania rozwiązań, te wszystkie rzeczy masz załatwione, no to tam wchodzimy do dyskusji o technologii. Natomiast zauważ, że nie rozmawialiśmy dzisiaj prawie wcale o tym, jak bezpiecznie kupować rozwiązania, jak kupować rozwiązania od dostawców uważanych za bezpieczne. I ja nie mówię tylko o rozwiązaniach technicznych, ale mówię też potencjalnie na przykład o usługach. Dlatego, że zawsze pojawia się pytanie, że kupujesz jakąś usługę i tak serio, jeżeli chcesz, masz dostawcę, no to musisz sobie zadać pytanie, co się dzieje, jeżeli tego dostawcę ktoś zaatakuje. Bo wpuszczasz do swojej organizacji człowieka z jakimś na przykład sprzętem. Albo ten dostawca wypuści na rynek niesprawdzone oprogramowanie. To też. I wtedy będzie piątek bluescreenowy. Dokładnie. Tak. Powiedziałeś jedną rzecz. Sensownie opisać. Czy to też nie jest jedno z głównych wyzwań tego, żeby te incydenty czasami mogą być niepodobne do siebie, ale właśnie zostały dobrze opisane, bo może się okazać, że one dotyczą tego samego. To jest trochę jak idziesz do lekarza. Jeden lekarz opisuje ci zdjęcie z tomografu w ten sposób, drugi w ten sposób i na jednym, masz nowotwór, na drugim go nie masz. Wiesz co, no to jest też dyskusja, która się wśród threat hunterów toczy. Czy jeżeli mamy jeden tam wskaźnik, nie wiem, skompromitowania systemu, który jest bardzo zbliżony do innego, robiącego to samo, to czy opisywać je jako 2, czy jako 1 na przykład. Natomiast powiedziałbym, że to nie jest coś, czym się powinien zajmować, co powinno być problemem dla człowieka na poziomie organizacji, która podlega NIS-owi 2. Takie rzeczy to już powinny... To jest czyli moje na prywatne... poziomie tego, kto czyta te raporty. On powinien raczej korelować, stwierdzać, tak że to wygląda na atak jakiejś konkretnej grupy przestępczej. Korelujemy jedno z drugim. Widzimy, że nie wiem, Polska centralna i zachodnia zostały zaatakowane, bo coś tam. Wracamy, teraz powiedziałeś o tego człowieka, że to nie jest zmartwienie tego człowieka, który tam pracuje w tej cyberbezpieczeństwie, w cyberochronie. Padło tu takie hasło, że ta praca w cyberochronie jest ciężka. No, ale jednak większość ludzi ma takie spojrzenie, no co oni siedzą przed kompami, tam coś prawie jakby sobie grali, nie wiem,
nie wiem, w War of Tanks albo coś takiego. Tak, przez takie ciężko jest lekko żyć, jak to mówię. To podejście zresztą wspominane przez Marcina, że jeżeli nic się nie dzieje, to po co mi to IT? Ale jak się coś wydarzy, to w sumie po co mi IT, jak już de facto nie zrobicie tego, co jest waszym obowiązkiem. Czyli i tak jest źle, i tak jest Taki źle. paradoks bramkarza. Obroni 99 strzałów, puścisz tam jedną, kolokwialnie kalafiora, to już jest na ciebie. Co, jeżeli w cyberbezpieczeństwie się nic nie dzieje, to znaczy, że źle patrzysz. Znaczy w kategorii tego, że jednak częściej widać, jak już coś się stanie, a tak to mówię pod kątem biznesu, że wydają coś pieniądze. No Czyli tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli, biznes powinien być zadowolony, że prawie tych raportów nie ma i tam incydentów, a efektem oceny pracy tych gości powinno być to, że oni robią taką diagnostykę? Czyli oni jakby patrzą, co może spowodować, że już coś mamy, że tam już się ktoś, nie wiem, nam przygląda, że ktoś już próbuje przejść przez te zasieki. Wiesz co, efektem oceny Albo pracy... patrzymy u kolegów, co się wydarzyło, bo ich tam ktoś dotknął, tak? Nie wiem, przyjechał kurier z pendrive'em i skutecznie zablokował cały serwer i teraz żąda, nie wiem, paru kilogramów bitcoinów. O polityce dotyczącej mediów wymiennych też w zaleceniach ENISY jest dosyć szczegółowo, jeśli pamiętam. Natomiast wiesz co, no, głównym sposobem oceny dla mnie powinno być zachowanie ciągłości pracy tak naprawdę organizacji i tego, że nawet jeżeli się już incydent pojawi, to że on nie położy nam Czyli organizacji to na jest kolana. część BCP, tak? Jakby No. to musi być taki Ja must have, bardzo tak? w tym kierunku bym patrzył i o tym też jest w zaleceniach. No właśnie a propos zaleceń, też taka ciekawostka, żeby jako też zachęcenie, że nawet firmy, które de facto są już objęte NIS-2, w ramach tutaj tych objęcia tej nomenklaturą prawną i tak dalej, mają dostęp do jakby specjalnych jakby raportów monitoringu, który właśnie w ramach tych ich branży jest. Więc tu nie mówię tylko wyłącznie NIS-2 jako obowiązku i takim kiju, ale również marchewka, że korzystając z tym mamy również możliwość otrzymywania takiej wiedzy. Wiedza to potęga, jak ktoś tam mądrze stwierdził. I też zwrócić uwagę, tak jak wspomniałeś o tym, północna Polska, zachodnia Polska i tak dalej. Często te wektory ataków są dosyć specyficzne, ale są pewnego rodzaju punkty wspólne, gdzie można zorientować się, że jakaś grupa przestępcza działa na wielu polach i może na podstawie tej bazy wiedzy, repozytorium wiedzy, mieć świadomość, to co zrobi i go tutaj pociągnąć do odpowiedzialności. Ale to znowu nie jest na Bo poziomie... To znowu nie jest na poziomie właśnie tej organizacji. Okej. Ale Tylko to jest Na tego, poziomie tylko wyżej to niż już monitoruje, jakiegoś tak? CSIRT-u i tak dalej. W związku z tym, ja mówię, no ja na ten poziom w ogóle nie wychodzę, bo to jest raz poziom Czyli to wymaga organizacyjny, mocnej polityczny, współpracy, krajowy. czyli umiejętności czytania tego, co dostajemy i dawania rekomendacji, jak tworzyć Ale potem... znowu nie na poziomie podmiotów. A wiesz, my rozmawiamy z Dawidem, z tymi podmiotami, które temu NIS-owi 2 podlegają. Okej. No i one już są organizacje przestraszone. rządowe są naszym klientem także, ale to nie jest ta dyskusja. No tak, ale wspomniałem o to, że czasami jest tak, że jednak jest świadomość, że jednak branie udziału w takim kolektywie, to gdzieś tam też sprawia, że jednak jest to trochę bezpieczniej, bo tak to się może myśleć w kategorii, że dokładam swoją cegiełkę. Tak jak niektórzy vendorzy chwalą się, że mają tyle klientów i jakby ich doświadczenie procentuje. Tak samo tutaj też można powiedzieć w pewnym zakresie, tu się z tą zgodzę, bo jednak firma ma każdy rynek predyspozycje i punkty dla nich ważne, ale no to jest taki plus pod tytułem biorę w tym udział, bo muszę, ale jednak jest też trochę wyższy cel, bo jednak moja jednostka, moja firma może być w ten sposób, mój przykład może być przydatny komuś innemu. Powiedziałeś o jakości tych integratorów firm, które będą wykonywały te prace. Na ile prawdopodobne jest, że jakaś firma powstała, jak się tylko NIS-2 zaczęło produkować, po to, żeby wejść i rozgościć się w danej organizacji, po to, żeby ukraść wartość intelektualną, pieniądze? Moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Natomiast powstały firmy, które... Czy nie firmy, a może bardziej działy w firmach, które się tym NIS-em 2 zajmą, czy zajmują w celach konsultingowych. Ale tak jak przyrodą powiedziałbym naraz raczej- kancelarie prawne potworzyły... Tak i nie, dlatego że w wypadku RODO to ja nie chcę w tym momencie wchodzić znowu w pomidor, tak? Dziękuję. Natomiast w przypadku NIS-a 2 ja bardziej patrzę na to właśnie z tego punktu widzenia, że ilość wymagań, czy liczba wymagań, która jest narzucana, jest dosyć duża i niekoniecznie firmy są w stanie same to przeanalizować. Więc ja uważam, że tam akurat skorzystanie z partnera, który będzie w stanie w rozsądny sposób powiedzieć, gdzie się plus minus jest,
i powiedzieć, jak zalecenia techniczne albo jak zalecenia organizacyjne przełożyć na rzeczywistość danej firmy jest super cenne. Bo będzie miał też doświadczenie z innych Tak. partnerów. Okej, wiadomo, część przeniesie, część nie może, ale nawet jeżeli nie może wprost, to ma w głowie, Tak. że coś sprawdzał, coś zweryfikował. Tak, wiesz, zdarzyło mi się rozmawiać z jakąś firmą taką konsultingową, stricte prawniczą. Tam nie było ludzi od technologii, którzy właśnie patrzą się na papierologię, patrzą się na procedury w organizacji i na tej podstawie gdzieś mówią, w jakim kierunku w ogóle nawigować. To ma dosyć głęboki sens. O czym się jeszcze zbyt często nie mówi, to o tym, że NIS-2 nakłada kary, jeżeli w ogóle nie mówimy o kiju dzisiaj za bardzo, nakłada kary na poziomie zarządów, plus te kary finansowe, które są uzależnione od finansów. One tam bodajże. są znaczne, tam idą w One miliony są euro. znaczne, Także natomiast one są, trzeba pamiętać, nakładane na poziomie grup kapitałowych na przykład. Czyli jeżeli mamy jakiś konglomerat firm i w jednej nie zadbaliśmy, bo wydawała nam się mało istotna, to kara może być niesłychanie odpowiedzialność duża do będzie wielkości tej pojedynczej firmy, tak. A okej, odpowiedzialność zbiorowa? Nie, to nie jest odpowiedzialność zbiorowa, bo to jest nie, no. odpowiedzialność... No to grupa ponosi odpowiedzialność za to, że coś ale wiesz co, ale zaniedbało. to na przykład pozwala na... to uniemożliwia troszeczkę albo utrudnia wyrzucenie takich zasobów, których wiemy, że nie będziemy potrafili zabezpieczyć do jakiejś spółki córki z minimalnym budżetem po to, żeby uniknąć kary na przykład. Czyli element dotyczący przenieśmy ryzyko w inne Dokładnie. miejsce, to jest nasza mitygacja tego ryzyka. Moim zdaniem Bo jak to... coś się wydarzy, a ta spółka i tak świadczy usługi wtedy dla wszystkich, Na to przykład. tam zapłacimy 2 zł, a tu byśmy zapłacili kilka milionów Na złotych. przykład. Czyli jakby z punktu widzenia tego, jeżeli jesteś w grupie kapitałowej, to odpowiadasz. Dbasz o całość po prostu. Okej. No i co jeszcze? Mówiliśmy o karach. Kary powodują, że wreszcie cyberbezpieczeństwo wylatuje nam na poziom zarządów. W zaleceniach Kary, które są dla zarządu, czyli nie tylko kary dla ale organizacji i dla zarządu są. Tak, Właśnie kary o to są chodzi. wręcz żeby się, osobowe nie dla zarządów. żeby się nie rozmyły, nie? Tak. Natomiast NIS-2 jest też o współodpowiedzialności zarządów za właśnie za opracowywanie i podchodzenie do ryzyk, za udział w raportowaniu incydentów i tak dalej. Jeżeli spojrzymy ja cały czas się odnoszę do tych zaleceń, jestem na świeżo po lekturze, tam w wielu miejscach jest o managemencie właśnie. Czyli to już nie jest tak, że ludzie od cyberbezpieczeństwa mają załatwić sprawę cyberbezpieczeństwa, a zarząd raz na jakiś czas zerknie, jak im idzie, tylko zarząd jest w to włączony. Zarząd się musi podpisać pod wieloma rzeczami, więc tutaj, rozmawialiśmy o kosztach wcześniej. Ja osobiście uważam, że to dobrze, że ta polityka pojawi się wreszcie wyżej w organizacjach. No i będzie wymierna. Tak, i też nagle być może cyberbezpieczeństwo nie będzie postrzegane jako koszt, tylko jako bardziej, ubezpieczenie, tak? No tak, Jakoś ubezpieczenie o co kupujemy. Polisy też są popularne teraz nawet zresztą na Ale rynku. to jest jakby dobre podejście do tego, żeby to potraktować na swą stronę. No bo z jednej strony, jeżeli teraz płacisz tą karę, no to są jakieś utracone korzyści. A z drugiej strony teraz, jak tak was słucham i sobie układam pewną rzecz, no nie oszukujmy się. Cyfrowa transformacja, która trwa moim zdaniem przynajmniej od XIX wieku, to nie jest jakiś tam XXI wiek, tak? Tam wcześniej te wszystkie maszyny różniczkowe, Ada Lovelace jakby uznawana za osobę, która tworzyła pierwsze algorytmy. No to jeżeli to wszystko trwa, jesteśmy coraz bardziej połączeni. Mamy różnego rodzaju systemy, jedne drugich, to jeżeli u kogoś coś się wydarzy, no to infekcja następuje na organizmu. No przykład pandemii jest dokładnie, tak? Zdarzyło się w jednym miejscu. Tutaj powinno być zgodnie z żartem i jakby dobrymi zachowaniami, że co się wydarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Niestety to, co się wydarzyło w Wuhan, nie zostało w Wuhan. Tak? Myślę, że dzisiaj sobie możemy już trochę pożartować na ten temat, no ale jednak to coś się rozlazło. I teraz to, co mówimy o takim cyberataku. Ktoś może zacząć od jakiejś małej firemki, tam się rozgościć, nawet wręcz ją przejąć, nawet wręcz ją kupić po to, żeby przygotować cały atak, który będzie dotyczył całego sektora. No ale właśnie dlatego NIS-2 jest o współpracy w wymianie informacji i szybkim i dokładnym raportowaniu incydentów. O, i to chyba taka główna informacja, która powinna zostać u ludzi w zarządzie. Będziesz wiedział szybko, co się dzieje i będziesz od tego ubezpieczony. W pewien sposób. Albo jakby będziesz mógł zminimalizować ryzyko. Tak? Bo to tak naprawdę,
Kara to jest tak, rzekłbym, wisienka na torcie, że do jakiegoś funduszu cyberbezpieczeństwa trzeba będzie zapłacić pieniądze. Natomiast, i to też ja w tym momencie znowu absolutny pomidor, jeżeli chodzi o to, jak to będzie w Polsce zaimplementowane, bo nie znam szczegółów. Natomiast no samo to, że nie utracisz korzyści, bo organizacja ci nie stanie, działanie organizacji nie zostanie zatrzymane, to już jest... No twoja cały łańcuch, tak? Jakby Tak, to jest już duży zysk, prawda? Oczywiście może się okazać nagle, że nie wiem, firmy, które mają dostawców, zaczną mi zadawać pytania. Trudne pytania bardzo często, na przykład, które powinny być zadane już dawno, tak swoją drogą. Na przykład, w jaki sposób przechowuje pan dane, albo w jaki sposób zabezpiecza się pan przed, kto ma do nich dostęp, bo to są pytania, których firmy, które biorą od kogoś usługi, bardzo często nie zadają. Chociaż wszystkie do tej pory procedury ISO jednak nakładają taki wymóg, że powinieneś ankietę zrealizować, jakby poznać trochę tego swojego dostawcę, tak. Wiedzieć coś o jego słabych stronach. Bardzo chętnie przejrzałbym tę ankietę. Wiesz, oczywiście wyszliśmy od tego troszeczkę, że blaski i cienie. Oczywiście cieniem będzie to, że tej papierologii może być bardzo dużo, albo że ktoś stwierdzi, że papierologia jest celem. Mhm. Tak, to też I to jest dramat. Zdarzyło mi się widzieć z bliska takiej organizacji, gdzie papierologia była bardzo mocno celem, bo nie zrozumiano celu tej papierologii. Czyli generowano coraz więcej papieru, biurokracja dokładnie, bardzo mocno sama dla siebie, bez moim zdaniem jakiegoś skutecznego efektu. Ewentualnie oznaczało to nawet nie koszt, koszt, ale czasowy. Bo pewne rzeczy, które normalnie wydarzały się w jakichś organizacjach bardzo zbliżonych i podobnie zarządzanych z tej samej branży w ciągu na przykład, nie wiem, tygodnia, zajmowały, nie wiem, miesiące, dlatego że ktoś stwierdził, że w związku z tymi regulacjami, którym podlegamy, wprowadzimy 14 czy 16 punktów kontrolnych do czegokolwiek. No i te 16 punktów kontrolnych to było 16 jakichś komitetów, które musiały wyrazić zgodę na coś. No to już przy dużych organizacjach, prawda? Przy mniejszych organizacjach będziemy mieli inne problemy. Takie, że po prostu... 7 komitetów. No, albo osoba, która miała robić robotę, zajmuje się głównie papierami. Bo jest od czegoś innego, a Dokładnie. dorzucili jej. Dokładnie. Dobrze. To teraz wiemy, że do tego trzeba podejść zdroworozsądkowo. Wiemy niestety, że z tym się wiążą pewne koszty. No i teraz pytanie, Dawid, czy są jakieś, nie wiem, rozwiązania, które pomagają sfinansować to? No bo nie każda firma na podorędziu ma naraz tam, nie wiem, ileś sztabek złota, żeby mogła wejść w taki projekt, albo potrzebuje zatrudnić kogoś, ale tu ma na przykład pieniądze, bo produkuje, bo powiedzmy, że jednak robi to na tej swojej niskiej marży, to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Czy są takie rozwiązania, nie wiem, na poziomie Polski, Europy, że nie wiem, można wystąpić o jakieś fundusze, jakieś wsparcie? Na pewno w formach programów, chociażby było cyberbezpieczny samorząd, to były formy jakby takiego wsparcia, ale to gdzieś tam obok tego tematu. Z mojej perspektywy, jak mam z klientami, no to oczywiście na etapie projektu, jak już mówimy po tych procedurach, po rozpoznaniu analizy potrzeb i tak dalej, jeżeli mówimy, że jednak uzupełniamy jakiś komponent o coś, bo coś potrzeba, to jest dyskusja, czy jest, nie wiem, czy forma rozliczenia gotówkowego, czy jednak jest jakiś leasing, czy jakieś wsparcie i tu wiadomo, czy vendor, czy partnerzy, integratorzy są przygotowani i proponują takie rozwiązania, żeby dla takich punkt wyjścia tego kosztowego, żeby było jak najmniej bolesne. I to zależy, jak to mówiliśmy wielokrotnie dzisiaj, to zależy. Panowie, podchodzimy do lądowania. Marcin, dlaczego jednak warto NIS-2 zrobić dobrze? Dlaczego w ogóle należy robić dobrze? Zadałbym to pytanie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. No bo powinniśmy być z natury dobrzy. No, dobrze w tym, co robimy, tak? Tak. Dobro niesiesz je w sobie. Słuchaj, ja od kilku miesięcy rozmawiam z klientami o NIS-ie 2 i słyszę, to my zaczekamy na polską implementację prawną, mimo że wiadomo, że ona nie będzie łagodniejsza niż to, co jest we wszystkich draftach, czy było we wszystkich wtedy draftach unijnych. A dlaczego warto to zrobić dobrze? No, teoretycznie po to, żeby spokojnie spać, a w praktyce po to, żeby mieć wysprzątane w swoim cyberbezpieczeństwie, po to, żeby mieć ciągłość działania, żeby nam ktoś światła nie wyłączył albo nie włączył. Zależy od tego, jaki stan chcemy mieć, jak śpimy na przykład. Bo jak śpisz, to wolisz mieć wyłączone światło. Przynajmniej ja wolę. Nie wiem, jak ty. Nie wiem, jak śpię, to jest mi wszystko jedno. Generalnie, żeby status światła był pożądany, może tak. Z twojej perspektywy, co warto jakby podkreślić, żeby właśnie zrobiono jakby to dobrze?
Wystarczająco dobrze. Ja myślę, że na pewno to popchnie rynek do przodu. Myślę, że warto zrobić to dobrze, bo ta lekcja prędzej czy później nas przyjdzie. Więc korzystając, że tak powiedział Marcin, niektórzy czekają, to też gdzieś tam budzi pewne rodzaje wątpliwości. No bo tak wspomniałem na początku, niektórzy zadają pytanie, czy to mnie to obejmie. 2, czy rzeczywiście mnie czeka jakaś kara i jak to będzie wyglądać, czy ktoś już jakąś karę poniósł i tak trochę czekają na jakieś tam rzeczy. A jednak to jest chyba fundamentalna rzecz, którą nie warto czekać, więc jeżeli mamy czas i mamy matrycę, to już działajmy, tym bardziej, że już jest uzasadnienie i biznesowe, prawne i tak dalej, i tak W dalej. dyskusjach kuluarowych słyszy się często, że tak naprawdę wdrażanie zacznie się po pierwszych karach nałożonych. O, tak. Ja bardzo bym chciał, żeby to tak wyglądało. Ale to jest szczerze. kary, ale to kary już będą wynikiem tego, że doszło do zaniedbania. To zaniedbanie może być gorsze w skutkach, to co powiedzieliśmy, niż sama kara, bo ja odnoszę wrażenie, że nawet jeżeli te kary są wielomilionowe, to one mogą być niewspółmierne chociażby do tego efektu zarządzania światłem. Tak. No bo tak naprawdę wyobrażam sobie dobrze zrobiony blackout i ktoś się do tego nie przygotował. Zresztą książka Blackout, Marka, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale w opisie do odcinka podrzucę, która kilka lat temu zryła mi beret, jak można było fajnie inteligentnymi licznikami elektrycznymi rozwalić system dostarczania energii. Szczególnie, że trochę na ten temat wiem, bo jestem prawie po linii prezydenckiej elektrykiem z wykształcenia pierwszego. No więc Wąsy masz podobne. nawet już. synchronizacja całej sieci, to jakby te włączanie tych turbin, żeby produkowały, to nie jest takie proste. Jakby odłączenie ich ale potem, żeby one weszły, żeby nastąpiła synchronizacja. No i tam jest bardzo fajnie opisane, jak to można rozwalić, tak? To jakby ten element dotyczący i potem otwierasz i nie ma w lodówce światła. Już Nie? No. pamiętamy o Stuxnecie, tak? No stop, albo nawet teraz o tych nadajnikach GPS-owych, czy to było w tym, w pagerach. To już jest... To już majstersztyk. Przepraszam bardzo, to jakby na inną rozmowę, nie będziemy poruszali To jest temat na inną rozmowę. tematów, no, ale z punktu widzenia rozegrania Pokazania takiej w czasie i przestrzeni, co się może wydarzyć. pewności. W 2022 padały dosyć masowo modemy satelitarne, także w Polsce. No tak. Dobrze, czego życzycie wszystkim tym, przed którymi ten NIS-2? I ja rozumiem, że trochę na NIS-2 się nie skończy, tak? Jest co najmniej regulacyjne. DORA, CER, NIS-2, więc tego będzie myślę, że więcej. Niemniej jednak czego bym życzył? No życzyłbym spokoju i też, żeby też w kontekście tego chociażby RODO jako przykład, gdzie z dużych chmury wypadł mało deszcz, żeby jednak spokojnie, tak zwrócił uwagę Marcin, jednak firmy częściowo są przygotowane, gdzieś ta dyskusja już trwa, może nie będzie tak strasznie, więc spokoju bym życzył. Marcin, jakieś dobre słowo na niedzielę? Nowe słowo, don't panic. Cytując Autostopem przez Galaktykę, ale... Klasyka. You are welcome. ale Trzeba uważać, gdzie się buduje autostrady. Dokładnie. No ale z drugiej strony życzyłbym tego, żeby jak najmniejszym nakładem środków jednak udało się uzyskać wszystkim zgodność z NIS-2, jakkolwiek ta zgodność nie byłaby później mierzona, audytowana. No i wszystkim nam życzę tego, żeby było jak najmniej incydentów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, jeżeli wytrwaliście z nami do końca, wysłuchaliście, oglądnęliście nas. Zapraszam do wysłuchania, oglądnięcia innych odcinków Rozmów Winergo, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście producent mi tu podsyła informacje, subskrypcja i na YouTubie. Jesteśmy też dostępni na Apple Podcast i na Spotify'u. Dawid, Marcin, bardzo wam dziękuję. Przepraszam, łapka, dzwoneczek, sub? Czy w innej kolejności? Nie wiem, mam tylko, żeby subskrybować. Okay. Komentować. I komentować. Widzisz głos z offu, nie? Dokładnie. Szczęścia, cudy, czy Dawid i Marcin Państwu życzą. Dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo.